No i dzień dobry. Tak patrzę, a sobie nie ma żadnego mandatu. O, czuję kawę. Czuję kawę, chodź tu kawę. Za każdym razem, jak sobie gdzieś tutaj jestem w Skandynawii, to tym bardziej naprawdę sobie myślę, że Skandynawia to taka europejska Ameryka. No ten co zrobił? O. Patrzcie jak stanął pod tą rampą. Telefon, idę się meldować. Morgan. Dobrze, słuchajcie, mamy mapę. Mamy się trzymać czerwonej linii. Czyli wjeżdżamy, trzymamy się czerwonej linii i szukamy TVS 14. Ma być po lewej stronie. Nie może być aż tak skomplikowane. Welcome to Volvo Cars. Thank you for driving for us. No tak, teraz już widzę, że jest napisane do recepcji. No dobrze. Czyli czerwonej linii się trzymamy i do przodu. Jakiego baryt wjechał właśnie pod most i było mało miejsca. No i dobrze. Dobrze wyglądało na to, że tyle, nie? Załadunek poszedł pięknie. Teraz sobie wyjedziemy tam ten parking. Trochę się doprowadzę do porządku i mam dzisiaj spotkanie. Ale się pociłam. Patrzcie, 46 minut, już w aucie siedzę. Wszystko porobione, dobra. Ale jak ty teraz wyjechać? Odwrotnie trzeba, wystarczy jechać, nie? Którędy to jest odwrotnie? Wyzeruję sobie komputer. Puste kilometry, tutaj nie ma żadnych praktycznie, to tutaj sobie wyzeruję. Zobaczymy, jakie spalanie mi wejdzie na kółku. Coś ciężkiego będzie. Pasy poszły w ruch. To stojaki pewnie. O, jest exit oznaczony. To dobrze. Volvo. 19 stopni. Tak, Volvo, wiem, Volvi, wiem. Patrzcie, tu są wasze Volvusie produkowane. Jak jeździcie osobówkami Volvo. Ach, dobrze. Teraz mam na spokojnie dużo czasu do promu, tak wam mówiłam, jeszcze spotykam się na kawę z... Właśnie zobaczę, z kim się jeszcze uda. Na pewno z dziewczyną z Volvo, która jechała ze mną w trasę. Z całą ekipą zresztą, na Volvo Trucking Adventure, pamiętacie? To już 3 lata temu. 3 lata temu jak jechałam z Volvo na Nordkap w ramach Volvo Trucking Adventure i co? Więc pomyślałam, że się odezwę, więc mamy się spotkać właśnie o 4. Ale możliwe, że będzie też Mika. Mika też cały czas był przez Volvo Trucking Adventure, a to jest kierowca, jeden z 2 kierowców, który prowadził Volvo w tej słynnej reklamie z Jean-Claude'em Van Damme. I pamiętam, że ja chciałam z nim zrobić taki wywiad mały, a on powiedział, że on nie chce się pokazywać do internetów. On zawsze woli być niewidoczny w tych filmach. W każdym razie powiedział, że Jean przyszedł, poćwiczył, porozciągał się, powiedział, no to dobra, to spróbujmy. Z tym, że on i drugi kierowca, którego ja nie znam, przez 2 tygodnie bodajże ćwiczyli to cofanie. I tak sobie te linie ustawiali, tak sobie ustawiali wszelkie rzeczy tutaj jakoś przy oknach i tak sobie po prostu ćwiczyli znaki, aż w końcu mieli to dopracowane do perfekcji, ale mówił, że bodajże na lotnisku i chyba to w Hiszpanii kręcili, jeżeli dobrze pamiętam, mogę przekręcać, a tak mi się zdaje. Przez 2 tygodnie to ćwiczyli, przez 2 tygodnie ćwiczyli to cofanie i w końcu jak już mieli dopracowane, przyjechał Jean-Claude Van Damme, pogadali, porozciągał, powiedział, no to dobra, to idziemy, nie?
I zrobili to za pierwszym razem. Zrobili to za pierwszym razem i później jeszcze chyba jeszcze poprawili 2 albo 3 razy i później żadne ujęcie, żadna próba nie była tak dobra i dali spokój. Za pierwszym razem to poszło. Więc no mega. Ale powiem wam jeszcze na koniec taką jedną rzecz o Volvo. Ja to zawsze podziwiam, bo firmy to mają swoje tożsamości. Mówi się, że DNA, ale to wiecie, to takie corpo language, corpo mowa, że każdy ma tam swoje DNA, swoje wartości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale chyba ja nie znam drugiej firmy, w której te wartości są tak bardzo widoczne od samej góry do samego dołu, jak właśnie w Volvo. I na samym górze ci ludzie są tacy bardzo profesjonalni i serdeczni. I widzicie po samego wózkowego, który też potrafił być miły i kulturalny i profesjonalny. I co ciekawe, jego przełożony, popatrzcie, jak się zapytałam, nie wiem, czy to tam Patryk włożył, czy nie, jak się pytałam, czy tu mogę sobie nagrywać, to powiedział, to zapytaj szefa. Lepiej. Ja zapytałam szefa i szef powiedział, że tak może, ale w sumie to dobra. I się zapytał wtedy tego wózkowego, który to będzie ładował, czy dla niego to nie jest problem. This is my boss, talk to him. Okay. Hi. Is it okay if I have a camera for loading for YouTube or not really? She's not good, but okay. You sure? You do okay for day? Thank you. Alright, so open the side now. Ja chyba zawsze praktycznie pytam, jak kręcę na załadunkach, rozładunkach i zawsze jak jest ktoś, kto decyduje, ktoś wyżej ma decydować, to praktycznie przy mnie przynajmniej nigdy nikt się chyba nie pytał o to, czy ta osoba, która ostatecznie też będzie filmowana, czy dla niego to jest okej. Tylko jak szef decyduje, że jest okej, to jest okej, nie? Tak to chodzi o to po prostu, że wiecie, w takich najmniejszych rzeczach to przybije. Czy jakby właśnie to, że zajechałam na tą bramę zamiast na parking, to często jest tak, że po prostu ochroniarz jest zły, nie? Że widzi, że jest parking, a i tak zajechałaś. No i w sumie to jest racja, no ale widzicie, człowiek czasami mądry, czasami trochę głupi. No i on zamiast powiedzieć wycofaj, to powiedział czekaj, ja ci pójdę na tył, upewnić się, że tam nikogo nie mam. I to są te takie małe rzeczy. Zawsze to bardzo podziwiam właśnie, bo taka stara, taka ułożona firma. Ale jak oni to zrobili? Jak oni tych ludzi do tego dobierają? Albo może oni ich tak dobrze szkolą? Pewnie oni tak dobrze szkolą tych ludzi, ale jak tak ludzi wyszkolić? Żeby oni chcieli tacy być? Tacy wiecie, profesjonalni i serdeczni. To bym tak chyba to określiła. Profesjonalni i serdeczni. I to nie jest oczywiste, bo można być profesjonalnym, ale mając taką pozycję jak Volvo, można mieć zadarty nos. I niektóre marki, które też mają swoją pozycję, mają takie nosy zadarte. I też to widać, tak samo jak tu od góry do dołu widać taką serdeczność i ludzkie oblicze, jakkolwiek to brzmi, to w niektórych firmach to właśnie jest odwrotnie, że widać takie zadufanie, taką gigantyczną arogancję. A dobra. Chyba bym coś może zjadła też. Mam godzinę czasu, żeby się odświeżyć i przygotować. Nie wiem, czy nie pojadę jeszcze właśnie na ten Volvo Experience Center. Mogę tutaj zostawić na godzinę samochód. Nie wygląda na to, żeby to miał być problem. Dużo tych skał tutaj. Volvo Cars Demo Center, a my jedziemy dalej. Się wjeżdżało, jest zamknięte, tam teraz. A, takie zdjęcie by tu Volvo miał, co myślicie? Kurczę, no. Nie ma nic lepszego niż Volvo. Widzicie to? Ja po prostu aż nie wiem, jak zdjęcie zrobić, no. Patrzcie. Może jeszcze troszkę Volvo podjedzie. No, chyba tak. Patrzcie, jak go ustawić. Zaglądajcie, żeby mnie rzeka nie porwała. Patrzcie, jak to tu wygląda.
Słyszeliście? Tam słucham. Przepraszam, nie rozumiem. Proszę o powtórzenie. No dobrze, widzę, że exit, coś z tego będzie. No dobrze, sytuacja wygląda na ten moment tak, że mamy 316 km do promu, 4 godziny jazdy, no i akurat tak będzie nam się zamykać te 15 godzin pracy. Wystartowaliśmy, która była 6:20, czyli do 21:20 musimy już stanąć w porcie, żeby rozpocząć pauzę promową, no i tak będziemy. I wtedy tak 21, 22, 23, 24. Więc to jest tutaj. 25. Akurat wyjdzie 3-4 godziny pauzy na parkingu przed promem. To też pasuje. Ale fajnie, bardzo się cieszę. Mega się cieszę. Ja nawet nie wiedziałam, że LKW ma tutaj tyle ładunków do Volvo. I to wszystko tylko przez to, że pogadałam z kierowcami na promie i oni powiedzieli, tak mi zareklamowali tą robotę jazdy dla Volvo, że widzicie, aż się sama o nią zapytałam i fajnie, bo dzięki temu mogłam zobaczyć się z ludźmi tutaj z Volvo i zobaczyć Amerykańca, ale słuchajcie, możliwe, że będę mogła dla Was zrobić materiał z tym amerykańskim VNL-em. Zobaczymy, bo skoro wzięłam drugie kółko, to ja tutaj będę na weekend i jeżeli będzie dostęp do tej strefy tutaj, no to sobie przyjdę zrobić materiał. Jeszcze to Wam pokażę amerykańskiego VNL-a w najnowszej wersji. Ale ma to było fajnie. Dobrze, jadę dobrze. Czekajcie, bez tego wszystkiego zafika się tak podniecę tym wszystkim, że pojadę gdzieś tutaj mniejsze, bo taki zakaz. Chociaż w Szwecji chyba nie jest tak źle z tymi zakazami akurat. Ale po co nadrabiać? Tak upłynęła właśnie moja pierwsza wizyta z ładunkiem Volvo. No to gaz. Kto zamawiał Volviki? Bo jadą. Pamiętacie, o której rozpoczynaliśmy dzisiaj Tacho? 6:20. Jest 21:17. To się nazywa precyzja. A więc, proszę Państwa, kończymy to w Szwecji i włączamy pauzę promową. Już. Zrobimy znowu wydruk. Powiem Wam szczerze, że przy okazji tych pauz promowych dzielonych to ja tutaj książkę będę mieć. No wyciągnęłam przedtem. Więc wyciągniemy od razu. Wiecie, co mi ostatnio przyszło do głowy? Przyszło mi do głowy, że zrobię sobie na wakacje paznokcie, ale takie długie szpony. Ostatnim razem takie długie szpony miałam w koledżu, gdy zaczęły być modne tipsy. Ja sobie kupiłam wtedy zestaw do robienia tipsów i sobie zrobiłam tipsy. Jak to ja, Zosia, Samosia, wszystko chciałam sobie robić sama, wszystko lubiłam sobie robić sama i się uczyć. I pamiętam, że w końcu któregoś razu zrobiłam sobie takie długie szpony, one były takie, nie? Takie różowe panterki sobie wymalowałam.
ale one były takie długie, że się nic nie dało zrobić z nimi. Nic. Spłuczka, jak żeby spłukać wodę, to po prostu tak musiałam wciskać te paznokcie. A że ta spłuczka ciężko działała, no to było strasznie trudne. No jasne. O, jaki słodki, no. Nie, tak. No problem. Kierowca z tłumaczem, że jego pies jest we mnie zakochany. I czy mogą przyjść zrobić zdjęcie? Czekajcie, bo nie widzę. Proszę. Zawsze nie pamiętam, w którą stronę się wkłada. Dobra, będzie jakoś, nie? Spróbujemy i zobaczymy, nie? Nie, no źle co ja zrobiłam. Odwrotnie, to dałem iść. No to pierwszy wydług dnia. Prawie. Super, tylko że odwrotnie. Czyli ma iść o tak. To zwiniemy. Ale coś ja zrobiłam? No. Zimno jest znowu. To jest potrzebne do skanowania. Czekajcie, gdzie było to biuro. O, widzicie? O kurde. Czy 2 razy wydrukowałam? Nie. Więc znowu piszemy nową klinikę. Może jednak skrócę ilość tych wydruków, zmniejszę. Gdzie jest ten piesek? Będę już szła sobie mywać. Głodna jestem, potrzebuję do toalety. Najgorsze, widzicie, rano uciekłam od tej toalety, ale teraz już nie ucieknę. A wszystko przez to jednak, że troszkę późno wyjechałam. I z tego też powodu, niestety, ale może by się tak dało razem spiąć, jak myślicie? I niestety z tego też powodu nie mogłam się teraz zatrzymać nigdzie do normalnej toalety i trzeba będzie teraz żyć z tą tutaj. Żeby było gotowe do kontroli jak coś. O? Może? Inaczej się rozwala strasznie, nie? Będzie się zatrzymać. Dobrze. Bilet. Jakiś innym promem popłynę, bo popatrzcie, że ja mam na 9. piętrze aż. Jakiś duży prom będzie chyba. Dobrze, wjedziemy sobie od razu. Pół godziny mamy, no nic. Wjedziemy sobie od razu na terminal, linia 14. I już będzie ładna taka pauza dłuższa zrobiona. Zawsze to ładnie wygląda. Szukamy linii 14, a terminal który? Terminal G. Tak, parking, a nie, bo to jest na naczep. Terminal 13, 14, no tutaj, nie? Tutaj. Tak, jedziemy.
co? Obmyśliłam, jakby to robić, żeby nie robić tych wydruków tyle, bo to jest bez sensu. I tak sobie pomyślałam, że tutaj na jednej stronie będę sobie robić taki jakby plan podróży, czyli tak, napiszę to. Trelleborg, byliśmy, o której tu już sobie tak zapisałam. 21, Trelleborg, nie? Zrobimy o tak. 21:15, Trelleborg. Później tak, 22:00 jest ticket. Tutaj jeszcze napiszę ticket. No to nigdy nie wiadomo, gdzie będą ten kontrolować, nie? Wtedy tutaj zrobię 22. Jak to napisać? Parking albo nie wiem. Strand. Jak to napisać, że na brzeże? Żeby było wiadomo. Line po prostu. Line dam 14. Im więcej szczegółów, tym bardziej realnie to brzmi, nie? Line 14. Parking. I wtedy kolejna godzina będzie, że już po prostu wjazd na prom. I kolejna godzina to będzie, że już będzie pauza. Może to ma większy sens, nie? Taki troszeczkę dziennie. Dobra, to są też toalety. Tam nie zdążyłam pójść. Mam nadzieję, że tutaj będą dzięki temu w troszeczkę lepszym stanie, że tutaj mnie kierowca z nich szczyta korzysta. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, DJ De Koning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, FAB 3875, Tosio Oki,